Wszystko zaczęło się od pewnego wirusa, który przybył do nas zza oceanu. Pracowałem wtedy przy renowacji pewnego zamku. Pewnego dnia, gdy przyjechałem do pracy, pracownik zamku powiedział mi, że teren i instytucje publiczne są zamknięte. Pojechałem potem do mojej agencji pracy, która również została zamknięta. Nie było innego wyjścia. Wróciłem do domu. Po tygodniu czy dwóch chciałem zacząć coś działać, lecz i to było utrudnione. Sklepy budowlane zostały zamknięte lub dostęp do nich był ograniczony. Problemem było zakupić cement, gdyż ten dział sklepu był zamknięty. Pewnego dnia, gdy pojechałem do kamieniołomu, pracownik stwierdził, że będzie otwarty w przyszłym tygodniu. Nic, tylko czekanie i więcej czekania. Lecz w głowie powstał plan, żeby zrobić kurnik. Żona prosiła mnie o to od jakiegoś czasu. Pojawiły się też problemy z internetowymi zakupami. Siatka, którą zakupiłem, zaginęła podczas dostarczania, więc reklamacja i więcej czekania. Upatrzyłem sobie miejsce na przyszły kurnik, zakupiłem materiały, żeby to miejsce ogrodzić. Zacząłem stawiać ogrodzenie, ale potem przyszła refleksja, że szkoda tego miejsca na kurnik, że miejsce to bardziej się nadaje na szklarnię. Duża ilość słońca, natomiast po gorącym południu ochrona przed słońcem w postaci drzewa. Po przemyśleniach stwierdziłem, nie postawię kurnika w tym miejscu. Żonie się to nie spodobało, ale po rozmowach stwierdziliśmy, że nowe miejsce się nada lepiej. Czasami kobiety nie rozumieją, że do niektórych prac są potrzebne odpowiednie narzędzia, jak na przykład kompresor i pistolet do przybicia siatki. Z nowym miejscem był mały problem. W miejscu tym był taki luźno leżący kompost. Nazwijmy to hałdą kompostu. W międzyczasie otwarto kamieniołom i sklepy. Możliwe było zakupienie materiałów, wylewanie form z betonu, przygotowanie miejsca na kompostownik. Zacząłem też wiercić dziury na słupki w miejscu kurnika. Gdy cały kompost został wymieciony, praca poszła jak składka. Kurnik zaczął rosnąć jak na drożdżach. Na obudowę kurnika użyłem odpady boazerii, które zostały mi z jednej pracy. Siatka przybita z zakładem pod ziemią na około 40 cm, ochrona przed drapieżnikami. Z tyłu mała komórka na składowanie paszy, narzędzi. Byłem zadowolony z efektu. A teraz przejdźmy się, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I tu właśnie zbliżamy się do kurnika. Wchodzimy. Żona zakupiła najpierw 2 kury, a po około 2 tygodniach 2 następne. Lecz tu pojawił się mały dramat. Czerwony tubylec zaczął atakować przyszłego nowego lokatora, tak że polała się krew. Jak widać, fala jest nie tylko w wojsku. Na szybko musiałem zbudować izolatkę. Po tygodniu w izolatce i teście tubylcowi przeszło atakowanie nowych lokatorów, a najmniejsza z kur oswoiła się na tyle z kurnikiem, że już wiedziała, jak uciekać w podskokach. Ale za to Ros, tak nazwałem kurę, nabawiła się syndromu sztokholmskiego. Teraz przybiega jako pierwsza i jest najodważniejsza. Myślę, że w hierarchii kur to szefowa. Poza tym, żeby było śmiesznie, żona kupiła 2 czarne i 2 czerwone. No wiecie, żeby łatwiej było je rozpoznać. Dobrze, że nie kupiła 4 czarnych. A tu wejście do kurnika. Z piaskownicy kurki zrobiły jesień średniowiecza. Już nie wygląda tak ładnie jak na początku. To znowu Ros, pięknisia chyba chce zostać mi z obiektywu. Na ten czas kury znoszą jajko lub 2 dziennie, ale są jeszcze młode. Teraz idziemy zobaczyć kurnik z drugiej strony. Tutaj małe okienko, żeby można było obserwować, czy wszystko jest w porządku. A tu klapa do gniazd, no i żeby można odbierać urobek. 3 gniazda, myślę, że wystarczą. Kury i tak lubią używać tych samych gniazd. Idziemy dalej. Tu na wariackich papierach szybko budowana izolatka. Izolatka ma wizualne połączenie z głównym kurnikiem, tak żeby kury się nawzajem aklimatyzowały.
A tu mamy drzwiczki z dostępem do kurnika, żeby można było zmienić wióry lub siano. Na ten czas wióry z następnego projektu, o którym film będzie niedługo. To będzie wspomniana wcześniej szklarnia. Ale to będzie projekt, który bardziej skomplikowany i zejdzie mi na niego trochę więcej czasu. No to się napatrzyliśmy i zamykamy. A teraz idziemy do kompostora z przygotowanych przeze mnie płyt betonowych. Jak widać, zadomowiły się tu ziemniaki, ale małżonka uważa, że to potem umrze i będzie również źródłem kompostu. A tu mamy nasz efekt finalny, czyli dlaczego było warto poświęcić czas i pieniądze, żeby zdobyć te oto jajeczka. Jak się spodobało, to zostaw łapkę albo suba. Pozdrawiam.